Nazywam się Krystian Lada i jestem jedną z osób współtworzących operę Dark. Od ponad 20 lat mieszkam i pracuję za granicą i taki pierwszy błysk w moim mózgu, jak usłyszałem tę propozycję, był taki, że chyba nie jestem kompetentny, żeby do tego tematu podchodzić, dlatego że tak długo już nie mieszkam w Polsce. Ale poprosiłem jak zawsze w takiej sytuacji o kilka dni namysłu i przez te kilka dni pomyślałem, że może właśnie dlatego, że tak często się zastanawiam, czy jestem kompetentny, żeby mówić o polskości, no może właśnie jest coś w tym, żeby można coś z tego opowiedzieć. Wiesz, myślę, że oni bardzo chcieli, żeby to była opera, ale żeby to była inna opera. I to jest troszeczkę to, czym się zajmuję. To znaczy, z jednej strony ja uważam, że nie potrafię robić nic innego niż operę. To znaczy, nie jestem reżyserem teatralnym, który przy okazji robi operę, albo filmowym, który przy okazji robi operę. Tylko jestem człowiekiem opery, tak? Człowiekiem, który myśli operą, który jak słyszy muzykę, to widzi obrazy, jak czyta poezję, to myśli od razu o choreografii, czyli to spotykanie się różnych form sztuki mnie fascynuje. I myślę, że oni po prostu mieli nadzieję, że powstanie taki spektakl, jak powstał chyba, czyli taki bardzo z jednej strony interdyscyplinarny, z drugiej strony eklektyczny, też pewnie łączący tradycje z nowymi pomysłami. Do każdego projektu mam swój zeszycik i to nie jest scenariusz, tylko to jest, wiesz, takie rzecz, takie miejsce, gdzie zapisuję swoje myśli. Słuchaj, jest data, 3 sierpnia 2023. To są 2 dni po tym, jak obejrzałem tutaj poprzednią premierę. I lecąc do siebie do domu, do Antwerpii, napisałem: Joan jest główną bohaterką, urodziła się we Francji, jej rodzice wyemigrowali z Polski w 1968. Imię ma po babci Joannie, która walczyła w Powstaniu Warszawskim. Babcia zginęła po wojnie, Joan nigdy jej nie poznała. Babcia była studentką Wydziału Wiolonczeli, instrument jest motywem przewodnim spektaklu. Joanna, postać grana przez wiolonczelistkę Dobrawę Czocher, Joan grana przez aktorkę Agnieszkę Grochowską. No i wiesz, rok później to się wydarza, więc jak pytasz, co jest trudne, to jakby to nie jest trudne, ale to jest coś fascynującego, że z takiej kartki rodzi się świat, w którym uczestniczy tyle osób, wiesz, ponad 50 osób na scenie i w sumie chyba wszystkich współpracujących to jest 100. No i chyba ja bardziej myślę w kategoriach, że to jest, wiesz, że to jest piękne, że to jest inspirujące, że to jest jakiś niesamowity przywilej, że możemy coś takiego robić. Ja się dobrze czuję w dużym formacie, mnie to jakoś nakręca, ale nie powiedziałbym, że to jest ciężkie albo że to jest stresujące. Wiesz, jak wymyślam, to oczywiście najpierw ten pomysł przychodzi bardzo intuicyjnie. To jest taki pomysł, który rodzi się gdzieś w brzuchu, potem przepuszczasz to przez serce i potem jakby głowa wchodzi na samym końcu, zaczynasz to analizować. Aha, czyli jeżeli to są 3 plany czasowe, to jak to pokazać, prawda? Jak to pokazać w tej przestrzeni też. Mnie bardzo ta przestrzeń też zainspirowała. Słyszysz mnie, Staszku, teraz? Halo? Halo, słyszysz mnie? No, słyszę. No. Mógłbyś pomóc Rafałowi teraz włączyć ten efekt strobo na ekranie, jak będziemy robili przejście z Agnieszką? To jest tak, że to jest taka szkoła ufania, nie? Bo ja się na wielu rzeczach nie znam, tak? To znaczy mogę powiedzieć, że chcę, żeby na przykład coś było transmitowane na słuchawki, ale już potem musisz to komuś oddać. No i teraz oddajesz to komuś, z kim jeszcze nigdy nie współpracowałeś i po prostu musisz taki wziąć i dać kredyt zaufania, że no spotkamy się gdzieś w pół drogi, że to się wydarzy. Ja bardzo często, bardzo dokładnie wymyślam takie projekty, to znaczy, nie wiem, czy ktoś z mojego teamu już się tym pochwalił, ale plotka głosi, że mam taką ksywkę, że mówią na mnie pan Excel, dlatego że ja wszystkie pomysły zawsze rozpisuję w Excelu. Tak też było z tym projektem, więc ja zawsze po prostu bardzo długo siedzę przed naprawdę Excelem, w którym rozpisuję każdy pion, światło, kostiumy, scenografia, technika, inspicjenci itd., itd. I jakby sprawdzasz, czy ci się to zgadza, czy jak tutaj zaczną iść przez 10 minut, to dojdą na ten czas w muzyce. Więc problemem nie jest to na tych ostatnich próbach dla mnie, żeby domyślać rzeczy, tylko problem jest bardziej jakby gdzie jeszcze dolać oleju w tej maszynce, żeby trybiki trochę szybciej i łatwiej chodziły. Myślę, że esencją tego projektu jest ta wielość
talentów i rzemiosł, które się spotykają i to się dzieje tylko dlatego, że tak wiele osób zgodziło się zainwestować czas, energię, talent, żeby opowiedzieć tę historię. Więc myślę, że się nauczyłem dużo właśnie o tym, jak tworzyć warunki na spotkanie takich dużych grup ludzkich, które się jeszcze nie widziały wcześniej. I to, co mi się bardzo zawsze podoba, to jest właśnie ten moment, kiedy muzycy spotykają się z tancerzami, kiedy tancerze spotykają się z aktorami. I to jest fantastyczne, jak bardzo różne potrzeby mogą mieć te grupy, a jednocześnie jak tworzą jeden proces, jeden projekt, to musisz wymyślić, jak ich połączyć, jak znaleźć tę warstwę wspólną. I to jest, ja to zawsze widzę w kategoriach zakładania wioski, która musi stworzyć ten spektakl, nie? I ta wioska musi działać. I tam w tej wiosce ludzie się muszą czasami lubić, a czasami tylko szanować. Czasami muszą się zgodzić, że się nie zgadzają, ale wiesz, no jakby musisz cały czas wymyślać, jak to zrobić, żeby to tak było, a jednocześnie, żeby na przykład też nie zawsze cię potrzebowali, tak? Żeby musisz wiedzieć, kiedy zniknąć. Wczoraj byłem trochę smutny, dlatego że dla mnie próba generalna to jest. Ja zawsze mówię, że to jest taki moment, kiedy wiesz, oddajesz spektakl, bo po próbie generalnej już jakby możesz jeszcze powiedzieć tutaj troszkę lepiej, tutaj troszkę, nie wiem, zmień minimalnie coś, ale to jest taki moment, kiedy oddajesz spektakl. W moim przypadku, wiesz, ja to przekazuję w pełni w ręce Lilki Krych, naszej dyrygentki, która jakby od tego momentu tym wszystkim zarządza, tak? Ona prowadzi te grupy, prowadzi ten spektakl, nadaje mu energię, więc to jest od teraz najważniejsza osoba w tym spektaklu. I to jest taki moment, kiedy musisz się z tym pogodzić, że oni tam zostają, a ty, wiesz, jakby zakochałeś się w kimś profesjonalnie, a teraz musisz się pogodzić z tym, że musisz z tej sytuacji wyjść i że tak musi być, że nie możesz, wiesz, nie możesz zostać na 5. spektakl i jeszcze przyjść do nich do garderoby i powiedzieć, słuchaj, jeszcze byś tam mogła coś zmienić, bo to nie jest zdrowe i nie jest okej, więc musisz się odseparować od tego i dla mnie zawsze ta próba generalna jest taki moment, kiedy się bardzo cieszę, jak to wychodzi, tak jak wczoraj, a z drugiej strony jesteś smutny, że no jednak się rozstajemy.